Cześć, witam Was Energik. W recenzji, słuchajcie, dzisiaj moment kuriozalny, ponieważ pierwszy raz pojawi się na moim kanale recenzja gry indie. Grę otrzymałem od twórców, czyli od dewelopera, który się nazywa Och No. Jest to gra Tormentum z podtytułem Dark Sorrow. Unboxing tej edycji, także co dostałem, mogliście obejrzeć na kanale. Dzisiaj zajmę się całkowicie grą. Muszę przyznać, że miałem spore oczekiwania względem tej gry. Nie dlatego, że oglądałem trailer i nie dlatego, że o tej grze słyszałem. Nie, bo ja o niej nigdy nie słyszałem. Ale dlatego, że przed zagraniem obejrzałem sobie dokładnie artbook. Artbook, który jest wypełniony rewelacyjnymi, słuchajcie, ilustracjami, które akurat trafiły w mój gust, może tak. No, nie każdy musi takie ilustracje lubić. Mnie naprawdę się one podobały. I tak jak twórcy mówią, czy też napisali w takim nie wiem jak to nazwać, no, oświadczeniu, że jeżeli zastanawiałeś się, jak będzie wyglądał Dark Seed 3, no to już nie musisz się zastanawiać. Tak jak mówiłem przy unboxingu, mocne słowa, obawiałem się, że nie sprosta gra tym słowom i powiem szczerze, że troszkę nie sprostała. Pod względem graficznym zdecydowanie mógłby to być Dark Seed 3. Pod względem fabularnym nie. W mojej opinii fabuła trochę tutaj w tej grze leży. No niestety, muszę przyznać, że trochę leży. Niemniej jednak jest to gra troszkę innego typu. Tak jak powiedziałem, jest to gra indie przygotowana. Tak miałem wrażenie, że gra jest przygotowana głównie pod platformy mobilne. Także na PC-cie dla weterana przygodówek point and click, trudnych przygodówek. Tormentum to była kaszka z mleczkiem. Przede wszystkim gra jest bardzo prosta. To muszę przyznać od razu. Gra jest totalnie mega prosta. Oczywiście wzorem przygodówek point and click zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów. Są też zagadki logiczne, ale muszę przyznać, że ani przez chwilę się nie zawiesiłem. Grało się tak, jak po angielsku się mówi smooth, czyli właściwie cały czas możliwe, że gra była tworzona w ten sposób, żebyśmy cały czas mieli jakiś przedmiot, który wiemy gdzie użyć, żeby tych przedmiotów było na przykład 2-3, żebyśmy od razu wiedzieli gdzie iść i gdzie użyć. Także muszę przyznać, że pod tym względem gra była bardzo prosta. Niemniej jednak było parę świetnych zagadek logicznych, przy których zatrzymałem się troszkę dłużej, ale nie mogę powiedzieć, że były to jakieś czasy strasznie długie. Niemniej jednak były one umiejętnie powplatane w całość i całkiem nieźle mi się w to grało. Jeżeli miałbym coś jeszcze powiedzieć na temat samej rozgrywki, warto zauważyć, że autorzy tutaj zaimplementowali w niektórych momentach w grze takie wybory moralne. Nie powiem, do czego one służą, ponieważ nie chcę Wam spoilować całej fabuły. Niemniej jednak wybory moralne na końcu znajdą oczywiście sens i to jest, no nie mogę więcej nic powiedzieć, słuchajcie, bo cały sam pomysł, sama idea jest bardzo ciekawa, ale nie mogę Wam powiedzieć, o co chodzi, ponieważ zdradzę Wam całe zakończenie. Niemniej jednak są wybory moralne, które na końcu dopiero podsumowują jakby całą naszą grę. Może tyle. No, i tak Wam za wiele też to nie mówi, no ale tak to słuchajcie, jest. W grze wcielamy się w bohatera, który nie posiada imienia, który został schwytany w jakimś i osadzony w klatce w jakimś dziwnej, słuchajcie, latającej maszynie. W przedziwnym świecie, trochę z takich pogranicza horroru i koszmaru, stara się on wydostać z więzienia, uciec. No i oczywiście na koniec, też nie mogę powiedzieć co na koniec, bo jak Wam powiem, to już będziecie wiedzieli o co w fabule chodzi, także nie powiem Wam. W każdym razie celem naszego bohatera jest, ujmijmy to w cudzysłowiu, wydostać się z tego przedziwnego świata. Pierwsze co rzuca się zdecydowanie w oczy, to rewelacyjna grafika. Wzorowana Geigerem i wzorowana Zdzisławem Beksińskim, ich pracami. Naprawdę grafika robi ogromne wrażenie. Wielki szacun dla grafika, który przygotował te rewelacyjne
arty, które potem zostały przeskanowane, przeniesione do komputera. Musicie też wiedzieć, że te świetne grafiki dodatkowo często są ruchome, dzięki temu one wyglądają jeszcze, słuchajcie, lepiej. Zwłaszcza, że we wszystkich planszach jest tak zwana paralaksa, także te plany bliższe, dalsze przesuwają się jeszcze z różnymi prędkościami względem siebie, także naprawdę wygląda to super. Słuchajcie, jest to gra, której w każdej chwili możecie zrobić sobie print screena i wrzucić obrazek, który Wam powstanie na tapetę na komputerze i to będzie super tapeta, naprawdę tapeta będzie super. I to jest właśnie główna siła tej gry. Niesamowita grafika, która robi ogromne wrażenie. To nawet nie jest, słuchajcie, grafika taka stricte w rozumieniu grafiki komputerowej. To są bardziej obrazy, bardziej takie malarstwo, sztuka. Można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj sztuki, która została ożywiona na potrzeby gry komputerowej. Bo muszę przyznać, że te animacje też często wypadają całkiem nieźle. Szczególnie robi wrażenie postać głównego bohatera, którego szaty powiewają, poruszają się, także jest tam dużo tych elementów animowanych. I faktycznie pod względem grafiki, słuchajcie, to co dostajemy w artbooku, to co wygląda, słuchajcie, w artbooku jak malunki, które możemy podziwiać, to wszystko w grze się znajduje i dodatkowo jest jeszcze animowane. To jest niesamowite osiągnięcie w mojej ocenie. I naprawdę wygląda to po prostu mega świetnie. Natomiast mam pewien problem z dosyć dziwną rzeczą. To Wam powiem, postaram się Wam wyjaśnić, o co chodzi. Ponieważ gra nie jest reklamowana jako point and click, w tego typu grach zazwyczaj w point and click mamy albo bohatera, którym sterujemy myszką, który podnosi przedmioty, używa przedmiotów, tak? Rozmawia z napotkanymi postaciami, albo mamy takie gry w stylu Myst, czyli widok z pierwszej osoby, mamy ekran, jakbyśmy widzieli z pierwszej osoby, statyczny ekran, gdzie możemy klikać jakieś tam przeróżne rzeczy, i te rzeczy dzieją się przed naszymi oczami, że tak powiem. Natomiast wydaje mi się, że w Tormentum autorzy nie do końca wiedzieli, czy chcą stworzyć ten point and click taki z bohaterem, czy też właśnie coś w stylu Myst. I powstała taka przedziwna, słuchajcie, hybryda, gdzie główny bohater jest widoczny na planszy, ale jego obecność na planszy jest całkowicie zbędna, ponieważ on zawsze stoi w tym samym miejscu, nie porusza się, nie bierze przedmiotów. Wszystkie przedmioty, które bierzemy, klikamy gdzieś tam na tłach i one dzieją się samoistnie. Także nie wiem, jaki był sens umieszczania tego bohatera, który nic nie wykonuje, tak? Nie wykonuje żadnej czynności. On po prostu tylko stoi i ładnie wygląda. I to jest dokładnie to, co ten bohater robi. Stoi i ładnie wygląda, bo tam wszystko się, wiecie, mu faluje i on naprawdę wygląda tak, na takiego mnicha wygląda spoko. Tylko że ten bohater jest całkowicie taka kukła, która ma tylko maskować, że to jest nasz bohater, a tak naprawdę nie ma żadnych, w ogóle nie ingeruje, tak, może tak, w grę. Także dziwne podejście. Miałem takie właśnie wrażenie, że autorzy nie mogli się zdecydować, czy to ma być point and click, czy to ma być właśnie gra w stylu Myst. I zdecydowali się połączyć obydwa te gatunki i wydaje mi się, że zasadność tego bohatera, sens umieszczenia tego bohatera na scenach jest dosyć taki dyskusyjny, że tak powiem. No ale niemniej, słuchajcie, wracając, jeszcze jedna wada, która też, nie wada, to akurat muszę przyznać, że ta wada wynika, to o czym Wam powiem, wynikało z tego, że autorzy nie zebrali dostatecznej ilości funduszy, ponieważ gra zebrała $11,000 na Indiegogo z 9,000, które deklarowali jako niezbędne twórcy, oni zebrali 11 i tam przy którymś progu miały być dograne wokale do gry. Niestety gra jest całkowicie niema, wszystkie teksty są pisane, nie mamy lektorów i tutaj mała rada dla twórców na przyszłość. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że Wam brakuje tych lektorów
Zwróćcie się do youtuberów, wierzcie mi, że wielu z nich ma doskonałe głosy, jak na przykład Azergotil1, który czyta creepypasty, który idealnie by się do tej gry nadawał i myślę, że zrobiłby to za darmo i chętnie i myślę, że w zamian byście go umieścili w kredytach i też by był szczęśliwy. Nie chcę tu mówić za Azergotila, ale myślę, że nie byłoby problemu, zawsze możecie się zgłosić do mnie, ja dobrze seplenię, na przykład mogę jakiegoś tam sepleniącego mnicha podłożyć głos albo coś takiego, także zawsze można to obejść, słuchajcie. Także gra jest niema, postacie nie wydają z siebie żadnych dźwięków, a szkoda. No ale tak jak mówię, to było winą tego, że zbiórka crowdfundingowa nie osiągnęła jakiegoś tam pułapu, który miał być osiągnięty, aby to się spełniło. Słuchajcie, tak czy tak, gra jest bardzo ciekawa. Warto zwrócić uwagę też na to, że ma ona pewien powód, aby zagrać w nią jeszcze raz. Nie mogę Wam niestety zdradzić, jaki to jest powód, ale istnieje taki powód, żeby zagrać w nią jeszcze raz. Słuchajcie, no gra zdecydowanie wybija się na tle innych produkcji rewelacyjną szatą, oprawą graficzną. I muszę przyznać, że chociaż w gry indie nie gram, ale gra Mariola najbliżej tej grze. Oczywiście ta gra jest w mojej ocenie bardziej artystyczna graficznie, ale bardzo przypomina mi takie produkcje też polskiego dewelopera Artifex Mundi. Oni robią takie charakterystyczne przygodówki, Hidden Object to się nazywa. I właśnie ta grafika też tam jest malowana, ale to oczywiście pewne porównania gameplayowe, nie mogę powiedzieć, że bo graficznie zdecydowanie Tormentum bardziej mi przypadło do gustu, jest ładniejsze, jest naprawdę pod względem grafiki i tych artów, które zostały zamieszczone w grze, no to jest mistrzostwo świata i życzę twórcom, żeby w przyszłości także udało im się, nie wiem, drugą może część tej gry stworzyć, bo myślę, że jest tutaj spory potencjał. No zwłaszcza słuchajcie, że te grafiki, no ja nie mogę po prostu, jak można coś takiego malować? To trzeba być nienormalnym, żeby coś takiego namalować. No niesamowite. Ja bym chciał tak malować, słuchajcie. No trochę tam umiem, ale tak to mnie namalował. W każdym razie, słuchajcie. Gra będzie dostępna na serwisie Steam od 4 marca, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze zerknę, bo nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd. Od 4 marca będzie ona dostępna na serwisie Steam za cenę $11,99, czyli za $12, z tym, że będzie 20% zniżki. Także no, musicie sobie obliczyć, nie mam kalkulatora, ile to tam będzie. 8, 9 jakoś tak dolarów. Słuchajcie, oprócz oczywiście PC-ów będzie ona też dostępna na platformach iOS. Nie mam tutaj informacji, czy ona będzie na Androidzie, może tak, może nie, ciężko mi powiedzieć. Czy warto? Warto, słuchajcie, zagrać w tą grę w mojej ocenie, żeby zobaczyć te rewelacyjną oprawę, która naprawdę stoi na najwyższym poziomie i to jest oprawa, za którą wiele gier myślę, że dałoby się pociąć, żeby coś takiego w tych grach zamieścić. Grafik odwalił kawał dobrej roboty. A druga rzecz, którą warto w mojej ocenie, to wspierać polskich twórców, bo gra, choć dzisiaj możemy powiedzieć, że Tormentum posiada wady, jeżeli będzie miała ona rzeszę swoich fanów, kolejna gra tego studia będzie coraz lepsza i mam nadzieję, że zobaczymy, nie wiem, drugą część Tormentum, bądź coś w podobie tej gry, gdzie te wszystkie błędy zostaną wyeliminowane, autorzy będą mieli większe fundusze, żeby swoje wizje zrealizować. Myślę, że to jest ważne. To jest ważne, żeby wspierać twórców, polskich twórców naprawdę dobrych gier. Nie tam jakiś pierdół na iOSie, gdzie tam, nie wiem, zbija się jakieś bąki albo coś, ale produkcje takie typowo artystyczne, które coś ze sobą niosą. Fakt faktem, fabuła może tutaj nie do końca jest jakaś spójna i troszkę momentami kuleje. Zagadki są proste, ale myślę, że warto dać szansę studiu Och No, aby rozwinęło skrzydła i może za rok gra, która powstanie, będzie naprawdę czymś wielkim na skalę światową. No a mam nadzieję, że przynajmniej jakiś sukces ta gra osiągnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo zdecydowanie warto
Warto nieść wieść, jak niedźwiedź, nieść wieść, że w Polsce powstają produkty, których oprawa graficzna może równać się z wielkoformatowymi artystami, jak na przykład Geiger czy nasz polski Zdzisław Beksiński. To tyle. Zapraszam Was do zapoznania się z Tormentum i spróbowania swoich sił, ponieważ gra... No nie mogę już więcej nic powiedzieć, bo już coś chciałem powiedzieć, ale wiem, że bym zaspoilerował i potem byście gadali, że o, znowu, żeś zdradził, także nic nie mówię. Zapraszam Was do sięgnięcia po ten tytuł, bo w mojej ocenie naprawdę warto. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.